Cześć! Witajcie na kanale Studio Gesell Tax w serii Kwadrans na podatki, w której przedstawiam Wam zagadnienia podatkowe prostym i przystępnym językiem. A przynajmniej się staram. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się, jak obniżyć swoje podatki dochodowe, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci 5 sprawdzonych sposobów na zmniejszenie podatku, które mogą wprowadzić nawet najmniejsze firmy. Na końcu filmu znajdziesz praktyczne zadanie, które pomoże Ci lepiej zrozumieć własne wydatki. Zaczynamy! Pierwszy sposób na obniżenie podatku dochodowego to optymalizacja kosztów uzyskania przychodu. Wszystkie wydatki, które ponosisz w związku z prowadzeniem firmy, mogą być zaliczone jako koszty, jeśli są związane z działalnością. A co to znaczy? Na przykład, jeśli masz firmę marketingową, to oprogramowanie komputerowe, sam sprzęt czy narzędzia, z których korzystasz na co dzień, mogą być kosztami. Co prawda, nie wszystkie wydatki mogą być kosztami podatkowymi, bo ustawy o podatkach dochodowych zawierają katalog kosztów niepodatkowych, to znaczy takich, o które nie można obniżyć podstawy opodatkowania. Jako przykład mogę podać zapłacone grzywny, kary umowne, koszty reprezentacji, w tym zakup napojów alkoholowych, nieopłacone składki na ZUS. Warto cyklicznie przyglądać koszty, żeby sprawdzić, które z nich mają największy wpływ na obniżenie podatków, a których nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Kolejnym sposobem na obniżenie podatku jest amortyzacja środków trwałych. Jeśli Twoja firma kupuje drogi sprzęt, np. samochód, czy wysoce specjalistyczny komputer, możesz rozłożyć jego koszt na kilka lat. Dzięki temu obciążasz wynik finansowy każdego roku zamiast jednorazowo. Warto porozmawiać z księgowym, aby ustalić, które z zakupów w Twojej firmie można amortyzować. Czy wiesz, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych ulg podatkowych? Na przykład, jeśli w Twojej firmie prowadzisz projekty badawczo-rozwojowe, możesz skorzystać z ulgi na badania i rozwój. Z kolei ulga IP Box to szansa na niższy podatek od dochodu z praw własności intelektualnej. Jeśli inwestujesz w nowe technologie, ulga na robotyzację może być dla Ciebie interesująca. Zachęcam do zapoznania się z aktualnymi ulgami, które mogą przynieść oszczędności dla biznesu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w serii filmów o ulgach podatkowych. Omówiłam tam ulgi, o których wspominam dziś, oraz wiele więcej. Link do całej playlisty podłączony jest na karcie w prawym górnym rogu ekranu. Kolejnym istotnym elementem jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Dla osób prowadzących jednoosobowe działalności istnieją różne formy opodatkowania: ryczałt, podatek liniowy oraz skala podatkowa. Każda z tych form ma swoje plusy i minusy, w zależności od przychodów i rodzaju działalności. Jeśli dopiero zaczynasz, warto przeliczyć, która opcja będzie dla Ciebie najbardziej opłacalna. A jeśli prowadzisz spółkę, która jest podatnikiem CIT, to znaczy podatku dochodowego od osób prawnych, możesz zastanowić się, czy skorzystać z tak zwanego CIT estońskiego, który pozwala płacić podatek dochodowy dopiero w momencie wypłaty zysku dla wspólników. I ostatnia na dziś, ale bardzo ważna wskazówka. Korzystaj z pomocy profesjonalistów. Samodzielne prowadzenie księgowości i rozliczeń podatkowych może być trudne, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz lub zmieniasz formę prowadzenia działalności na nową, jeszcze Tobie nieznaną. Profesjonalny księgowy lub doradca podatkowy pomoże Ci zoptymalizować koszty, doradzi w sprawie ulg, pomoże w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania. Na zakończenie mam dla Ciebie zadanie praktyczne. Ale zanim przejdziemy do niego, przypominam, że jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Studio Gesell, warto zrobić to teraz i być na bieżąco z kolejnymi odcinkami od nas. No i zadanie na dzisiaj. Wybierz jeden miesiąc z ostatniego roku i przeanalizuj swoje koszty. Podziel je na dwie kategorie. Koszty, które są niezbędne do prowadzenia działalności i te, które można byłoby ograniczyć. Następnie oblicz, ile mógłbyś zaoszczędzić, jeśli udałoby się zmniejszyć te koszty o 10%. To proste ćwiczenie pomoże Ci zrozumieć, które wydatki mają największy wpływ na Twoje podatki. Podziel się swoimi wnioskami w komentarzach i daj znać, czy planujesz wprowadzić jakieś zmiany. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz więcej treści dla przedsiębiorców, zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.